dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o rosnącym zjawisku wybelenia wśród wolontariuszy. Ja nazywam się Aleksandra Błaszczyk, jestem coachem kryzysowym, trenerką i konsultantką pierwszej pomocy psychologicznej. Ja nazywam się Paulina Ostachowska, jestem psychologiem. Obie tutaj z Olą pracujemy w Mental Health Helpline i udzielamy wsparcia psychologicznego i pomocy osobom potrzebującym. Tak, i uznałyśmy, że warto poruszyć temat wybelenia zawodowego wśród wolontariuszy, ponieważ w naszym kraju już od kilku miesięcy społeczeństwo bardzo mocno angażuje się w pomoc osobom uchodzącym przed kryzysem militarnym, przed wojną na Ukrainie. Początkowo to zaangażowanie było ogromne. To było takie typowe polskie pospolite ruszenie. Natomiast teraz z czasem ono słabnie. Zaangażowanie spada, wolontariusze przeżywają jakąś frustrację, zmęczenie, tych osób pomagających jest coraz mniej, a te, które pozostają na polu walki, mierzą się z różnego rodzaju problemami. No i właśnie o tych problemach chciałyśmy porozmawiać. Paulina, wiem, że do Ciebie w Mental Health Helpline przychodzą wolontariusze. Czy możesz powiedzieć, z jakimi problemami się do Ciebie zgłaszają? Głównie są to osoby, które przychodzą z poczuciem dużego zmęczenia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Fizyczne zmęczenie tutaj głównie opiera się na dużej ilości obowiązków, z którymi się mierzą, dużej ilości aktywności i pomocy uchodźcom, które objawia się na różne sposoby. Często te osoby biorą na siebie dużo więcej niż powinny. Zostają po godzinach, często zostają właśnie dłużej na wolontariacie, przez co powoduje to ogromne obciążenie dla nich właśnie fizyczne. Wielu z nich wcześniej nie pracowało w żadnym wolontariacie, nie uczęszczało na tego typu organizacje i zajęcia, więc też nie wiedziały, z czym się mierzyć, z czym się mogą spotkać właśnie na tego typu organizacjach, co dla nich również było dodatkowym jeszcze obciążeniem, ponieważ szły z pewną wizją, z pewną ideą tego, jak to będzie wyglądało. No i niejednokrotnie spotykali się ze zderzeniem z rzeczywistością, szczególnie po takim dłuższym już czasie właśnie zaangażowania w wolontariat. Natomiast jeżeli chodzi o wypalenie, o przeciążenie i zmęczenie takie psychiczne, to tutaj głównie mówią oni o tym właśnie bezpośrednim kontakcie z osobami, które przyjeżdżają do nas z Ukrainy, które też opowiadają o swoich historiach, często bardzo trudnych. Wolontariusze mają styczność bezpośredni właśnie z tymi osobami, widzą je na co dzień, widzą, że przyjeżdżają ze swoim dorobkiem życiowym, co jest ogromnym obciążeniem dla nich właśnie słuchać tych historii, ponieważ w większości właśnie wolontariusze to są osoby, które pomagają z takiej potrzeby serca, z tej wrażliwości na krzywdę ludzką, więc często bardzo biorą do siebie te wszystkie historie, przeżywają je na nowo, później niejednokrotnie jeszcze jak wracają do domu. Dodatkowo często wolontariuszom towarzyszy poczucie winy, szczególnie w sytuacji, w której biorą sobie na przykład dzień wolnego, chcą teoretycznie odpocząć, natomiast wtedy mają takie poczucie właśnie, że nie powinny, że być może powinny robić więcej, że tam jest potrzebna ciągła pomoc, że są tam potrzebne, że powinny być tam na miejscu, a nie spędzać czas sami ze sobą, że tutaj to poczucie winy bardzo ich dotyka. Jeżeli chodzi o wolontariuszy z Ukrainy na przykład, to tutaj towarzyszy im poczucie winy ocalałego. To znaczy, że przyjeżdżają tutaj, mają takie poczucie, że są tutaj bezpieczni, ale ich rodzina czy znajomi, zawsze ktoś jednak z rodziny danego wolontariusza pozostał na Ukrainie i tam walczy, a oni nie walczą na miejscu, są tutaj, więc mają takie poczucie, że chcą dać z siebie wszystko i poświęcić jak najwięcej czasu właśnie pomagając innym. Więc to poczucie winy tutaj w głównej mierze się właśnie objawia. Trudno jest im zadbać o siebie, zadbać o relaks, o to, żeby odetchnąć trochę od tego wszystkiego, żeby zadbać też o sen, o takie codzienne funkcjonowanie po prostu w życiu.
No i przychodzą już z takim poczuciem też zmiany swojego zachowania podczas wolontariatu. Widzą, że spadło im zaangażowanie, że nie robią już tak efektywnie tych wszystkich aktywności, że chciałyby pomóc, ale nie czują już takiej chęci, nie mają siły, nie mają tego zaangażowania. No i też poczucie winy w dużej mierze bierze się stąd, że właśnie chciałyby, ale nie czują po prostu mentalnie siły na to, żeby to robić nadal. No to jest bardzo przejmujące, co opowiadasz. Rzeczywiście ciekawe jest dla mnie to, że wolontariat jako taka aktywność, no to nie jest praca zawodowa, prawda? Nie ma za to konkretnego, namacalnego wynagrodzenia. Jest to też takie działanie z misją, z potrzeby serca, jak powiedziałaś. A jednocześnie z tego, co opisujesz, ci ludzie doświadczają klasycznych objawów wypalenia. I jak tak Ciebie słuchałam, no to starałam się jakoś to powiązać z takimi typowymi objawami. Powiedziałaś o tym, że są wyczerpani i fizycznie, i psychicznie. I to jest bardzo typowe dla sytuacji wypalenia, kiedy po prostu nasze zasoby energetyczne są tak nadużyte, że nie mamy w sobie tej siły fizycznej i psychicznej do dalszego działania. To się przekłada na przykład na taką też pojemność emocjonalną, na historię tych osób. Ciężko jest im prawdopodobnie to przyswajać, procesować, też jakoś się godzić z tym, czy mierzyć z tymi ludzkimi tragediami. No i z tego może wynikać kolejna taka grupa objawów towarzysząca wypaleniu, czyli cynizm i dystans. I takie dystansowanie się od tych osób, które potrzebują pomocy, być może jakieś negatywne spojrzenie na nich. Czasem z tego też, co wiem, co słyszę od znajomych, czy też z mediów, a ludzie mają takie pretensje do osób, którym pomagają, że nie okazują im wdzięczności. Tak. Rzeczywiście to się często słyszy, że brakuje tego poczucia wdzięczności ze strony osobom, którym pomagają, też ze strony koordynatorów, a to poczucie jest bardzo, bardzo ważne. Często wolontariusze mówią, że wystarczy zwykły uśmiech i to jest dla nich już duże wynagrodzenie tego wysiłku, który wkładają. Zgadza się. No jak weźmiemy pod uwagę taki spadek energii, zaangażowania, które jest po prostu odbywa się na poziomie psychofizycznym. Oni po prostu są już tak wyczerpani, że często nie mają takiej energii mentalnej, która służy po prostu do angażowania się w procesy poznawcze, czyli właśnie jakieś, nie wiem, planowanie, analizowanie, podejmowanie decyzji, produkowanie jakichś rozwiązań, bycie kreatywnym. Tego ich zapewne już na tym etapie brakuje, mogą się czuć zagubieni i nieefektywni przez to w tej pracy. Więc tutaj dochodzimy do takiego kolejnego zestawu objawów, czyli braku poczucia osiągnięć osobistych. Może to się wiązać z tym, że tracą w ogóle wiarę w to, co robią. Mają wrażenie, że to jest jałowe, że to w ogóle nic nie zmienia, nic nie wnosi. Cokolwiek by zrobili, ta tragedia nadal trwa. W żaden sposób się jej nie umniejsza. No i mogą tracić też poczucie własnej wartości po prostu. A to jest po prostu efekt tego przemęczenia. Ludzie często tego w żaden sposób nie łączą, ale to jest po prostu bardzo taki ścisły zestaw objawów, które wypaleniu towarzyszą. Okej, to może podsumujmy w takim razie dla tych z Was, którzy nas słuchają. Kiedy to może być takim sygnałem alarmowym? W momencie, kiedy angażują się Państwo w pomoc, we wspieraniu osób w takim trudnym położeniu i nagle zaczynacie zauważać jakieś zmiany w swojej postawie, nastawieniu do tych osób, zachowaniu, poczuciu takiej energii. Może być tak, że po prostu czujecie się chronicznie zmęczeni nagle, że ciężko Wam jest w ogóle wstać z łóżka i zaangażować się nie tylko w pomoc osobom, którym się decydujecie tą pomoc ofiarować, ale po prostu w takie codzienne nawet obowiązki wokół siebie, w domu, w rodzinie, w systemie, w którym funkcjonujecie. Może towarzyszyć temu drażliwość, płaczliwość, jakaś podwyższona nerwowość, nieadekwatne reakcje na różne błahe nawet sytuacje. No generalnie taka właśnie mniejsza pojemność emocjonalna.
która przekłada się na Wasze funkcjonowanie w społeczeństwie. Następnie mamy właśnie ten cynizm i dystans, czyli takie stopniowe zobojętnianie na sprawy osób, którym pomagamy, wycofywanie się, też właśnie jakieś cyniczne komentarze, może się wkraść tutaj sarkastyczne poczucie humoru, które jest po prostu bardzo skutecznym mechanizmem obronnym na ten trudny moment i ono działa, ale na dłuższą metę prowadzi po prostu do wypalenia. I ostatnia rzecz to jest brak poczucia osiągnięć osobistych, które manifestują się w tym, że tracimy poczucie wartości, tracimy taką sprawczość, nagle mamy wrażenie, że jesteśmy nieudolni, że nam się nic nie udaje. I tak faktycznie może być, no bo po prostu nasze zdolności poznawcze są obniżone. Wobec czego, jeżeli takie objawy u siebie Państwo zauważają, no to warto po prostu o siebie zadbać w tej sytuacji. Powiedziałyśmy sobie sporo na temat objawów wypalenia, które dotyka wolontariuszy. To teraz z tych konsultacji, które z nimi odbywasz, czy masz obserwacje, z czego one mogą wynikać? Z tego, co obserwuję, są tutaj dwie kwestie, z których mogą wynikać właśnie te problemy wolontariuszy. Pierwsza kwestia dotyczy samych wolontariuszy, to znaczy tego, jakie oni mają przekonania na temat pomocy wolontaryjnej. Często właśnie to wszystko wiąże się z tym poczuciem winy, ponieważ mają takie przekonanie, że powinni dać z siebie 100%, że powinni być zaangażowani w 100%, że jest to w tym momencie coś najważniejszego, że powinni poświęcać ten swój czas, każdą wolną chwilę tak naprawdę na pomoc, ponieważ jest to potrzebne, zapominając w tym wszystkim o sobie, zapominając o swoim własnym poczuciu, swoich własnych obowiązkach, codziennych zajęciach. Tutaj w 100% są skupieni na tej pracy wolontaryjnej. Też tutaj, jeżeli chodzi o samych wolontariuszy, jest kwestia asertywności i stawiania granic. Często właśnie, tak jak wcześniej już wspominałam, wolontariusze do wolontariatu idą osoby, które są szczególnie wrażliwe. Tego typu osoby są bardziej narażone na wypalenie. Trudniej jest im odmawiać w sytuacji, w której ktoś prosi ich o pomoc jakąś dodatkową, na przykład pozostania dłużej na wolontariacie czy wzięcie dodatkowych obowiązków. Te osoby mają problem z tym, żeby odmówić, żeby powiedzieć, że no tym razem nie zostaną dłużej, że chcą wrócić wcześniej do domu, że chcą po prostu odpocząć. Więc tutaj jest właśnie problem tej asertywności i tych przekonań osób na temat samego siebie, na temat pomocy innym, jak ta pomoc powinna wyglądać. Inną kwestią jest również, jeżeli chodzi na przykład o koordynatorów, z którymi też rozmawiam, to jest takie ogromne poczucie odpowiedzialności, które oni mają, odpowiedzialności nie tylko za osoby, którym pomagają, ale też właśnie za wolontariuszy, którymi się opiekują dodatkowo. I często właśnie w sytuacji, w której brakuje rąk, można powiedzieć, do pracy, to wolontariusze, koordynatorzy biorą na siebie te wszystkie zajęcia, ponieważ mają takie poczucie, że oni powinni to wszystko ogarnąć, że to jest ich obowiązek, co rodzi też dodatkowy stres i obciążenie dla nich. Więc tutaj koordynatorzy również bardzo są przeciążeni i bardzo narażeni właśnie na takie przeciążenie psychiczne też w dużej mierze. Drugim aspektem, o którym mówią, i są to takie kwestie organizacyjne. Oczywiście nie wszystkie organizacje mogą mieć tego typu problemy, natomiast zdarzają się takie, szczególnie takie, które są nowe, dopiero co utworzone właśnie na potrzeby teraz tej sytuacji, która się wydarzyła. Powstało bardzo dużo nowych organizacji, które nie za bardzo też do końca umiały sobie zorganizować to w odpowiedni sposób. I wolontariusze mówią o tym braku zorganizowania, który widać.
Wynika to też z na przykład nieodpowiedniego doboru obowiązków czy zadań do osoby, do kompetencji tej osoby. Dostają oni różne zadania z różnych dziedzin, które niekoniecznie na przykład pasują do ich właśnie kompetencji, do ich osobowości, co jest trudne dla tych wolontariuszy. Tak. I to też jest bardzo obciążające. Dodatkowo też wolontariusze na przykład nie wiedzą o tym, że mogą korzystać z pomocy psychologicznej, że jest to zapewnione, że mają taką możliwość, ponieważ brakuje odpowiedniej komunikacji. Więc takie potrzeby tutaj występują. Więc jeżeli chodzi o organizacyjne rzeczy, tutaj też jest ogromny wpływ na to, jak wolontariusze będą się czuć i jak będą pracować, w zależności od tego, jakie właśnie zadania tutaj będziemy im dobierać, jeżeli chodzi o organizację. Na pewno. Tak, no to też jest ciekawa w ogóle specyfika tej pracy wolontaryjnej, bo z jednej strony jest właśnie taka chęć pomocy, działanie takie na hura, a z drugiej strony bardzo często brak jakiejś struktury organizacyjnej, która by to jakoś porządkowała, regulowała i dawała jakieś ramy temu zaangażowaniu, prawda? Tak sobie myślę, że z jednej strony wypalają się ludzie, którzy płoną. To jest taka zasada, nie ma jak w fizyce, prawda? Tak. Więc z czegoś ten problem wynika. Z drugiej strony tutaj wspomniałaś o takich dwóch grupach przyczyn wypalania i to też się bardzo wpisuje w takie klasyczne mechanizmy, które do wypalania doprowadzają. Pierwsza rzecz to są tak zwane osobnicze źródła wypalenia, czyli te przekonania, którymi się kierują ludzie w podejmowaniu danej pracy, aktywności. I to jest na przykład poczucie bycia niezastąpionym. I takie przekonanie, że no, jak ja tego nie zrobię, to nikt inny, tylko ja mogę temu podołać, albo tylko ja jestem, prawda, dostępny, no i jeżeli tego nie zrobię, to ktoś nie otrzyma tej pomocy, będzie cierpiał. Następnie mówiłaś o braku asertywności i stawiania granic. To jest bardzo częste, niestety tak. No, zazwyczaj jest tak, że jak funkcjonujemy w jakimś systemie, takiej sytuacji zawodowej, profesjonalnej, czy tutaj wolontaryjnej, no to system jako taki nie myśli i po prostu będzie sięgał po te nasze zasoby, dopóki my tych granic nie postawimy. I wyobrażam sobie, że w pracy wolontaryjnej to jest dodatkowo trudne, no bo tutaj towarzyszy temu taka bardzo szczytna idea, prawda? I ciężko jest powiedzieć, ja już swoje dzisiaj zrobiłem, prawda? Potrzeby idę do domu. Wcześniej. No właśnie. Więc to jest na pewno bardzo, bardzo trudne dla wielu osób. Mówiłaś jeszcze o tym, że tym osobom ciężko jest odpocząć, no to właśnie wynika między innymi z tego poczucie winy. O właśnie, to jest ten wątek też bardzo, który się tu mocno przebijał, związane z tym, że pomagają niewystarczająco. Tak. No właśnie i to jest też taka kwestia do takiego wewnętrznego rozważania, ile to jest wystarczająco, nie? Jakie są moje limity, jakie są moje możliwości, co ja mogę zaoferować, żeby pomagać w mądry sposób. Tak. Też to, z czym się spotykam, to jest takie porównywanie się tych osób w wolontariacie. I tutaj porównywanie mogą iść w dwie strony. Albo jest to właśnie taka irytacja związana z tym, że ja robię tyle, poświęcam swój czas wolny, a są osoby, które widzę, że nie dają z siebie 100%, że przychodzą na chwilę albo w ogóle nie przychodzą. No i dlaczego tak jest i jak to jest? Więc to budzi taką właśnie irytację też, frustrację. Albo porównywanie się w drugą stronę, czyli takie poczucie, że kurczę, ktoś robi tyle, jest w stanie tyle poświęcić, ja też chcę mieć takie poczucie, a mam wrażenie, że nie robię tyle, ile powinnam, że właśnie ta moja pomoc jest niewystarczająca i nie tak ważna jak inne osoby. Więc tutaj też właśnie takie porównywanie powoduje duży stres tych osób. Na pewno tak. I tutaj, jeżeli na przykład wyobrażam sobie, że taka osoba ma taki rys perfekcjonistyczny, czyli poczucie, że nigdy nie robi wystarczająco, no to jeszcze bardziej będzie się to potęgować w takiej sytuacji, nie? Tak, dokładnie. A z drugiej strony to jest też ciekawy, myślę, mechanizm, może się rodzić takie poczucie wyższości, że ja pomagam, a inni nie jestem lepszy, prawda? To tak moralnie buduje człowieka, tak. No ale też może być dosyć niebezpieczne.
Jest jeszcze druga grupa przyczyn wypalenia. To są przyczyny środowiskowo-organizacyjne. Tutaj też trochę o tym powiedziałaś, że może to wynikać po prostu z przeciążenia pracą. Kiedy pracy, zadań do wykonania jest po prostu więcej niż osób, które mogą faktycznie je wykonać. No więc niełatwo to przeciążenie, prawda? Wchodzą tutaj godziny, coś sobie zaplanowaliśmy, że poświęcamy daną ilość czasu, no ale jednak jest zapotrzebowanie na więcej, więc zostajemy. Druga rzecz to jest niedopasowanie do stanowiska. Tu wspomniałaś, że te organizacje często tak działają trochę na hura. Tak. Nie ma tam wyraźnej struktury, no nie ma zapewne też żadnej rekrutacji, która by badała kompetencje tych osób, wobec czego się tak partyzancko przypisuje te osoby do różnych zadań, które mogą ich często po prostu przerastać albo mogą po prostu nie potrafić danej rzeczy wykonać. To rodzi frustrację, no wiadomo, człowiek się czuje nieefektywny, być może jeszcze dostaje jakiś, nie wiem, niezbyt konstruktywny feedback z tego tytułu i coś takiego może mieć miejsce. Jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o te kwestie organizacyjne, to też teraz przyszło mi do głowy, jak słuchałam też o tym, że wolontariusze mówią, że często brakuje po prostu zasobów już, czy to materialnych, czy to pieniężnych, zasobów też w postaci po prostu ludzi, ale bywają takie sytuacje, że oni chcieliby pomóc, mają jeszcze tą chęć, mają duże zaangażowanie, ale na przykład brakuje czy to pieniędzy, czy to tych już produktów pierwszej potrzeby i oni nie mają po prostu możliwości. I to też jest dla nich takie niezrozumiałe, ponieważ na początku, kiedy to wszystko ruszyło, no to bardzo dużo ludzi się angażowało i nie brakowało tych rzeczy, natomiast tutaj z czasem obserwuje się jednak spadek z każdej strony. Tak. Więc tutaj również właśnie budzi się w nich takie poczucie też może niesprawiedliwości, takiej frustracji, zderzenie się ze ścianą i bezsilności. Nie wiedzą, co mogą z tym dalej zrobić. Zgadza się. No to też jest bardzo typowe dla wypalenia, właśnie poczucie niesprawiedliwości i to często ma związek z niesprawiedliwym podziałem zasobów na daną pracę, czy tutaj w tym przypadku pomoc, albo niesprawiedliwy podział obowiązków. Nie? To też może na pewno rodzić frustrację. Jeszcze jeden wątek mi przyszedł do głowy, co może być takim powodem, bo no tutaj wszystko się dzieje tak właśnie dosyć partyzancko, bardzo dynamicznie na pewno się zmienia sytuacja w tych szeregach wolontariuszy i podejrzewam, że tam może nie być czasu i przestrzeni na to, żeby jakoś się zwentylować, żeby wyrzucić z siebie te wszystkie trudne historie, których się wysłuchało, te tragiczne sytuacje, które się zobaczyło. Że nie ma takiej struktury, tak jak na przykład w firmie są spotkania zespołu, prawda? I one mogą być operacyjne, ale mogą być też takie, żeby ludzie po prostu się wygadali, jakoś uzewnętrznili, budowali relacje, które są wspierające w pracy i są jakimś takim wentylem emocjonalnym. A jak to jest tutaj? Czy masz jakieś takie spostrzeżenia? Jeżeli chodzi właśnie o takie wsparcie społeczne, to jest to też coś, czego wolontariuszom brakuje od strony też organizacyjnej, ale też takiej ich po prostu, ponieważ też mówią o takim poczuciu, że być może nie chcą na przykład rozmawiać na takie tematy, czy to z rodziną, czy ze znajomymi, bo też nie chcą obciążać ich dodatkowo. Też są organizacje, oczywiście nie wszystkie, ale bywają takie, gdzie nie ma takiej właśnie przestrzeni, nie ma takich grup wsparciowych, te osoby się nie spotykają i tutaj nie ma właśnie takiej przestrzeni na tą wentylację tych emocji, które się kumulują w człowieku, który ciągle słyszy te wszystkie historie i dusi w sobie. Też tak jak wspominałam, nie wiedzą wolontariusze często, że mogą skorzystać z pomocy psychologicznej, z różnych innych organizacji. Myślę sobie tak, że to jest zupełnie nowa sytuacja dla nas wszystkich, która się pojawiła i też nie dziwię się, że być może niektóre organizacje nie zorganizowały tego wszystkiego, bo tej pracy naprawdę było bardzo dużo, jest nadal mnóstwo ludzi, którym trzeba pomóc, wolontariuszy, którzy chcą pomagać i no,
trudne to jest wszystko do ogarnięcia, zorganizowania, ale rzeczywiście tutaj taka grupa, która mogłaby się utworzyć właśnie w takiej organizacji, tutaj koordynatorzy fajnie jakby zadbali o to, żeby taka organizacja miała grupę, gdzie te osoby się spotykają chociaż na godzinę i rozmawiają ze sobą na temat swoich trudności, tego co przeżywają w związku z wolontariatem, jakie mają właśnie problemy. Ponieważ z tego, co rozmawiam z osobami, które coś takiego miały, jest to ogromna pomoc dla nich i jest to coś, co podtrzymuje ich tak jakby na tym wolontariacie. Też takie spotkania budują wspólnotę i takie poczucie wspólnego celu, który jest bardzo ważny, żeby podtrzymać zaangażowanie i żeby te osoby w wolontariacie pozostały. Więc tutaj, jeżeli chodzi o koordynatorów, to jest to bardzo ważna sprawa i fajnie, gdyby coś takiego było organizowane właśnie dla wolontariuszy. Zgadza się. Tak. Tak sobie jeszcze myślę, bo myślę, że warto, żebyśmy też podkreśliły, że te nasze obserwacje i komentarze na temat specyfiki pracy wolontaryjnej to absolutnie nie jest element krytyki, raczej przybliżenia specyfiki tej pracy i pokazania, skąd pewne zjawiska mogą pochodzić, żeby dać Państwu taką okazję do refleksji nad tym, skąd się może brać jakieś złe samopoczucie, czy po prostu trudności w przeżywaniu tego wszystkiego, w angażowaniu się. Nie bierze się to znikąd i źródło, tak jak widać, no, ono jest takie rozproszone, prawda? I w systemie tej pomocy wolontaryjnej, w organizacji, w której Państwo działają, w tym konkretnym środowisku. Więc to jest po prostu bardzo, bardzo złożone i na pewno warto to wziąć pod uwagę, jeżeli mierzycie się z tym poczuciem winy, o którym mówiłyśmy. To jest taki stan, który się tutaj pojawia, ale on często jest po prostu bardzo nieuzasadniony, jest też krzywdzący dla osoby, która pomaga i podkopujący jej poczucie wartości i sensu. Więc warto sobie, myślę, to też jakoś przemyśleć, jak się mierzymy z takimi trudnościami. Dużo powiedziałyśmy sobie na temat objawów wypalenia, przyczyn. To teraz spróbujmy jeszcze przyjrzeć się temu, jak do tego dochodzi, bo nie dzieje się to z dnia na dzień. Wypalenie zazwyczaj to jest dłuższy proces. Powiedz, Paulina, czy masz z gabinetu jakieś obserwacje, jak opisują to wolontariusze? Tak, wolontariusze generalnie zawsze mówią na początku o takim dużym zaangażowaniu, o takim entuzjazmie, z którym przychodzą, o takiej też wspólnotowości z innymi wolontariuszami. Zazwyczaj mówią o pewnej wizji tego, jak ta pomoc wygląda, co oni będą robić, jakie będą te działania. Bardzo widzą to pozytywnie i bardzo tak, że to ma sens i że ich praca rzeczywiście będzie bardzo, bardzo sensowna i że cała ta grupa wolontariuszy, z którymi oni współpracują, również będzie tak zaangażowana jak oni i rzeczywiście na początku obserwują to. Natomiast później z czasem, im więcej czasu mija, im więcej też obowiązków dochodzi, oni też obserwują, czy to u siebie, czy to u innych wolontariuszy, właśnie coraz mniejsze zaangażowanie. Niektórzy wolontariusze zupełnie się wypalają, niektórzy odpadają gdzieś tam w trakcie. To też powoduje zwiększenie pracy dla tych, którzy pozostali, a to też jest jeszcze bardziej obciążające. Więc obserwują takie etapy, mówią o pewnych fazach i etapach, przez które jakby przechodzą, które też obserwują u swoich znajomych z wolontariatu. I rzeczywiście, że istnieje takie trochę zderzenie z rzeczywistością i z tym, jaka była wizja, jaka jest rzeczywistość jednak takiej pomocy. Że jednak nie na wszystko mają wpływ, że czasami ta pomoc nie jest tak efektywna, jakby chcieli. No i później przychodzi taki moment właśnie, gdzie widzą zmianę w swoim zachowaniu, gdzie czują, że już po prostu dalej nie dają rady. No to jest bardzo ciekawe, co mówisz i mocno mi się to wpisuje w taki cykl wypalenia, też dosyć klasyczny, gdzie faktycznie zaczyna się od fazy miesiąca miodowego, kiedy wszystko jest takie idealne i idealistyczne.
tak naprawdę. Kiedy wyobrażenia o tym, jak to będzie, jak ja się w tym będę realizować, jaka będzie moja rola, jakie będą efekty tej pracy, są bardzo wyidealizowane. No i oczywiście to jest naturalne, bo żeby się zaangażować w tego typu działania, trzeba mieć pewne ideały, do których dążymy. Natomiast w momencie zderzenia z rzeczywistością i weryfikacji tych oczekiwań, tej wspaniałej wizji, z tym, czym dysponujemy pod kątem właśnie zasobów, energii, organizacji, dochodzi do dużego rozczarowania. No i teraz mamy tutaj dwie możliwości. Albo sobie to jakoś urealnimy i zaakceptujemy sytuację taka, jaka jest i będziemy działać w granicach swojego wpływu, swoich zasobów, tym samym przerywając ten cykl wypalenia. Albo, co jest częstszą sytuacją, będziemy się po prostu frustrować tym, że nie jest tak fantastycznie idealnie, jak było. Będziemy się też sami nadużywać energetycznie, żeby jednak pomagać w takim wymiarze, jak sobie to założyliśmy, albo jak czujemy, że to jest potrzebne. I będziemy się przeciążać. No i to prowadzi z kolei do rosnącego stresu. W momencie, kiedy te stresory są cały czas obecne, my ich nie eliminujemy, nie staramy się jakoś ich niwelować, no to mamy do czynienia ze stresem chronicznym, który prowadzi w konsekwencji do wypalenia pełnoobjawowego. No ale warto myślę tutaj powiedzieć taką rzecz, że wypalenie to nie jest koniec świata. Jest to kryzys chroniczny, kryzys, na który się długo zazwyczaj pracuje. Natomiast na końcu cyklu jest coś, co nazywa się fenomenem Feniksa. I jest to sytuacja odrodzenia, tak naprawdę odrodzenia takiego na poziomie energii, też świadomości, może spojrzenia na tę sprawę. Natomiast żeby do niego doszło, no to wymaga to takiej głębszej refleksji nad tym, w jakim stanie jesteśmy, co już z siebie daliśmy, co zaoferowaliśmy, ile nas to kosztowało. To takie właśnie podsumowanie zysków, strat tej całej sytuacji. No i na pewno zadbanie o siebie. Tylko wtedy do tego odrodzenia faktycznie może dojść, bo inaczej, jeżeli tego nie zrobimy, no to naprawdę możemy się mierzyć z bardzo trudnymi skutkami ubocznymi wypalenia, którymi jest na przykład depresja, stany lękowe, jakieś zaburzenia adaptacyjne, ale też różne fizjologiczne objawy. Bardzo często moi klienci narzekają na takie objawy, które w ogóle nie wiążą z wypaleniem, typu różne bóle głowy, brzucha, różne chroniczne takie bóle, w ogóle niezidentyfikowane, nie wiadomo skąd pochodzące. Najczęściej to są dolegliwości ze strony organizmu, ze strony tego układu czy organu, który jest po prostu najsłabszy. Najsłabsze ogniwo wtedy zaczyna szwankować. Mogą być to jakieś też zaburzenia kardiologiczne, neurologiczne, najróżniejsze, cała paleta różnych przykrych objawów, z którą możemy niestety mieć do czynienia, jak o siebie odpowiednio nie zadbamy. No i myślę, że warto, żebyśmy teraz porozmawiały o profilaktyce, o tym, w jaki sposób się chronić przed wypaleniem, albo też jak je niwelować, jak się z powrotem doprowadzić do dobrej formy i dobrego stanu psychofizycznego. Tak, tutaj myślę, że głównym takim czynnikiem to jest przede wszystkim zauważenie, że coś się dzieje, bycie świadomym i też przyjmowanie takich wskazówek z zewnątrz, bo często ktoś inny to zauważa, czy to rodzina, czy to w wolontariacie, inne osoby, koordynatorzy też często zauważają po prostu, że coś się dzieje z daną osobą i ważne jest takie otwarcie się na to, na te sygnały z zewnątrz, zatrzymanie się i taka świadomość, właśnie zauważanie tych różnych symptomów, o których tutaj wspominałyśmy. I przede wszystkim ważne jest rozpoznanie właśnie, co jest przyczyną przede wszystkim główną, akurat w naszym przypadku, takiego wypalenia, po to, żeby można było później interweniować i tą sytuację zmienić. Sobie myślę, że tutaj bardzo ważne jest, żeby skorzystać z tej zewnętrznej pomocy. Tak jak mówisz, albo wziąć pod uwagę te wskazówki od otoczenia, od innych wolontariuszy, od rodziny, którzy zauważają jakieś zmiany w zachowaniu, albo po prostu udać się pod pomoc specjalistyczną. Bo w momencie, kiedy nasza energia mentalna jest po prostu na poziomie podłogi, to my nie mamy tego obiektywnego oglądu i bardzo często możemy się zapętlać w jakichś takich właśnie niekorzystnych dla nas przekonaniach o naszej sytuacji.
Może się pojawić też coś takiego jak tunelowe myślenie, tunelowe widzenie, że no, nie ma wyjścia z tej sytuacji, już po prostu zawsze tak będzie, zawsze się będę tak czuć, zawsze będę taki nieudolny. Ta frustracja może się pogłębiać. I bardzo często jest tak, że tylko osoba z zewnątrz może nam dać taki jakiś obiektywny, realny ogląd tego i udzielić nam wsparcia. Czyli mamy autorefleksję, jakieś wsparcie specjalistyczne. To może teraz też powiedzmy parę słów na temat takiej podstawowej higieny psychofizycznej. Co tutaj warto wprowadzić? No przede wszystkim główną zasadą jest po prostu odpocząć. Zadbać o siebie, zadbać o ten odpoczynek najpierw, bo to jest najważniejsze, myślę, troszkę zdystansowanie się od tego wszystkiego, zorganizować sobie ten czas dla siebie, albo wziąć jakiś dłuższy urlop, albo przynajmniej kilkudniowy, po to, żeby zrelaksować się, zadbać o sen, odpowiednią ilość snu przede wszystkim, o to, żeby ten sen był efektywny, żebyśmy byli wypoczęci po nim, żeby nie był przerywany, żebyśmy nie byli zestresowani. Jeżeli chodzi właśnie o stres, który tutaj często dotyka te osoby, to też znaleźć takie sposoby, ponieważ każdy ma indywidualne swoje sposoby, które go odstresowują. Każdy ma pewne zajęcia, które lubi, które powodują relaks. Więc tego typu właśnie zajęcia wykorzystywać, robić takie rzeczy, które właśnie ten relaks przynoszą, które odprężają, czy to wyjście na spacer, czy to wyjazd gdzieś nad morze, w góry, czy to po prostu poczytanie książki. To mogą być bardzo proste rzeczy, które spowodują po prostu takie odprężenie, nie tylko fizyczne, ale również psychiczne. Też tutaj myślę sobie o wsparciu społecznym, czy o takich spotkaniach, rozmowie z innymi ludźmi, czy to z rodziną, czy to ze znajomymi, i też znalezienie też czasu dla tych osób, ponieważ często wolontariusze jednak ten swój wolny czas poświęcają na pomoc, zaniedbując być może w jakiś sposób oczywiście siebie, ale też i swoich znajomych oraz rodzinę. Więc tutaj głównie właśnie skupienie się na odpoczynku i na relaksie. Jeżeli chodzi o stres, myślę sobie również o takich technikach, które są stosowane często, jak relaksacja, techniki oddechowe, które będą też nas odprężać w jakiś sposób. Więc tutaj na pierwszy ogień myślę, że warto zadbać o siebie pod takim względem po prostu takich czynności, czy to nawet odpowiednie żywienie, dieta, zadbanie o to, żeby te posiłki w ogóle były, bo niektórzy zapominają w tym ferworze zajęć, i żeby też były odżywcze, żeby nasz organizm mógł czerpać tutaj te zasoby i się regenerować. Super. Tak, i to jest dokładnie to, co ja też zazwyczaj radzę moim klientom, jak się do mnie zgłaszają z problemem wypalenia, czyli taka po prostu podstawowa higiena psychiczna. Z mojego punktu widzenia ten sen, odpoczynek jest bardzo ważny, bo w momencie takiego dużego przeciążenia i stresu chronicznego nasz mózg ma trudność w wchodzeniu w taki głęboki sen. I mimo, że niby przysypiamy nos, to tak naprawdę jesteśmy na czuwaniu. Nie jest to nigdy taki sen dobry jakościowo, więc też może trochę czasu zająć, żeby tą higienę snu przywrócić. Dlatego co ja zazwyczaj zalecam, to są na przykład drzemki w ciągu dnia, żeby sobie tego nie odmawiać, jeżeli czujemy, że po prostu już siada nam bateria. I taka regeneracyjna drzemka 15 minut, pół godziny naprawdę może działać cuda. Wspomniałaś też o ruchu, o takiej rekreacji. To jest też bardzo fajne, nie? No bo wydzielają się po prostu hormony, które redukują stres, redukują kortyzol, adrenalinę. Ważne, żeby ten ruch był rekreacyjny, żeby to nie był jakiś wyczynowy sport. No bo to też może przeciążyć. Dokładnie, może przeciążyć i dla mózgu to jest po prostu też kolejne zadanie do wykonania. No i to wsparcie społeczne, to jest też taka, myślę, pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysu. To jest właśnie tak zwane wsparcie naturalne, nie? Czyli właśnie najbliżsi, rodzina, osoby, które są nam życzliwe, które nas nie oceniają, które jakoś nam pozwolą się właśnie zwentylować, wygadać, wypłakać czasami. To jest też, myślę, kluczowe w tej sytuacji. Tak jest.
No dobrze, to jest taki zestaw pierwszej pomocy, którą każdy sam może sobie zapewnić, a teraz jeszcze może przyjrzyjmy się temu pod kątem takim organizacyjnym. Ty mówiłaś o dużej roli koordynatorów, którzy biorą na siebie dużo, a jednocześnie też odpowiadają za tych ludzi, którzy przychodzą i chcą się angażować. Masz tutaj jakieś sugestie, co można by robić profilaktycznie? To po pierwsze też koordynatorzy oczywiście powinni zadbać o siebie i o to wszystko, o czym mówiłyśmy wcześniej, ponieważ jeżeli oni nie będą mieć tych sił mentalnych, no to też nie będą mogli dawać z siebie tego, co jest potrzebne też wolontariuszom, którzy też dużo wsparcia upatrują jednak w koordynatorach. Myślę, że tutaj ważne jest właśnie zwracanie uwagi na te symptomy, które mogą powodować, objawiać już jakieś wypalenie u wolontariuszy i żeby z tymi wolontariuszami rozmawiać na ten temat, pytać ich, jak się czują, jak się odnajdują tutaj, czy potrzebują jakiejś pomocy. Te rozmowy są chyba najważniejsze tutaj w tej kwestii. I oczywiście takie docenienie, które jest bardzo ważne dla każdego człowieka, żeby po prostu czuł się doceniony i taki dowartościowany. Jeżeli też chodzi o wolontariuszy oraz koordynatorów, którzy mają to poczucie winy, o którym wcześniej rozmawiałyśmy, no to tutaj już są takie właśnie kwestie bardziej przekonań i pracy na przekonaniach. No i tutaj już sugerujemy wybranie się jednak do specjalisty, który może pomóc w odnalezieniu tych przekonań i zmiany ich na bardziej pozytywne i takie, które ułatwiają życie tym osobom. Zgadza się. To może warto, żebyśmy teraz powiedziały o tym, jak tej pomocy szukać. Generalnie teraz cała Polska tak naprawdę angażuje się w pomoc wolontariuszom. Jest mnóstwo organizacji, które tej pomocy udzielają, natomiast organizacje, gdzie pracują osoby z odpowiednimi kompetencjami, też udzielają wolontaryjnie pomocy wolontariuszom, czyli wspierają wspierających. Z tego, co wiemy, w Krakowie tutaj różnego rodzaju organizacje się w to włączają. Jest to m.in. Fundacja Zustritch oraz Mental Health Helpline, gdzie można taką pomoc bezpłatnie uzyskać. Natomiast jeżeli Państwo w innych województwach angażują się w pomaganie, to warto sprawdzić w lokalnych ośrodkach interwencji kryzysowej, gdzie można takie wsparcie uzyskać. No i myślę, na koniec warto powiedzieć, że chylimy czoła przed wszystkimi z Państwa, którzy angażują się w pomoc uchodźcom. Jest to praca bardzo ważna i bardzo potrzebna. Natomiast, żeby ją wykonywać dobrze i w sposób zdrowy i bezpieczny dla siebie, warto pamiętać o tym, że to Wy, to Państwo są tym zasobem, z którego czerpiecie. I warto tutaj w pierwszej kolejności zadbać o siebie, o swoje zasoby, swoją siłę, energię, żeby móc potem faktycznie się nią w mądry sposób dzielić. Bardzo dziękujemy za uwagę. Paulina, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Tobie również, Ola, za dzisiejszą rozmowę. I dziękujemy Państwu za wysłuchanie. Mam nadzieję, że coś tutaj z tej rozmowy wyciągniecie. I zapraszamy do kontaktu. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.